Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnej części, a tak naprawdę już w ostatniej części mojej wyprawy po Rosji. Od razu na początku powiem tak, to była naprawdę świetna podróż, naprawdę było spoko. Wiem, że wiele osób do tego podchodzi jakoś, może niewiele, ale jakaś część osób do tego podchodzi źle, dlaczego tam pojechałem i tak dalej. Ale pamiętajcie o tym, jestem podróżnikiem. Ja pojechałem zobaczyć i pojechałem Wam pokazać. Byłem tam w sumie 16 dni, mogłem być więcej, lecz niestety nawet nie wiedziałem, że moja wiza obejmuje od dnia do dnia, jak zwykle przygotowany. Ale i tak myślę, że w ciągu tych 16 dni naprawdę Wam pokazałem dość sporo. Kolejny mój wyjazd, jak będzie do Rosji, myślę, że dopiero za 2 lata. Wtedy chciałbym bardzo odwiedzić Rosję zimą lub jeszcze inne części Rosji. Jeśli ktoś pyta, czy warto pojechać na przykład na wyjazd taki turystyczny, myślę, że tak. Myślę, że warto. Zacznijmy. Będę miał dla Was dzisiaj odpowiedzi na wiele pytań, które zadawaliście i na YouTube, i na Instagramie, i na Facebooku. Dobra, zaczynajmy. Czy dla początkującego podróżnika można ogarnąć bez problemu wyjazd do Rosji? Czy trzeba się dużo nagimnastykować? Jak ogarnąłem, żebym dał jakieś wskazówki? Kacper. Myślę, że dla początkującego podróżnika to nie będzie jakiś duży problem, chociaż mam ludzi, którzy mi pomagali na miejscu. Tak, moi znajomi pomagali mi ogarnąć samochód, jak byłem na Syberii. Pomagali mi zarezerwować bilety na kolej transsyberyjską, z hotelami. No to wystarczy mieć aplikację, na przykład ściągajcie sobie, w ogóle muszę usunąć, bo już nie będzie potrzebna, aplikację, która nazywa się Ostrowok. Wtedy sobie bez problemu rezerwujecie hotele. Kolej tak naprawdę też można sobie bez problemu zarezerwować. Idziecie na stację kolejową i rezerwujecie. Też nie jest nic skomplikowanego. Tylko pamiętajcie o tym zawsze, że trzeba mieć gotówkę. Nie możecie pojechać do Rosji bez pieniędzy, ponieważ na Rosję są nałożone sankcje. Nie działa tam Visa, nie działa tam Mastercard. Także musicie pojechać z gotówką i na miejscu wymienić na przykład dolary na ruble. Wtedy bez problemu sobie kupujecie pociąg. Hotel rezerwujecie, jedzenie macie bez problemu. Samochód, no pewnie też byście znaleźli i zarezerwowali. Także myślę, że nawet dla początkującego podróżnika wyprawa do Rosji to nie jest nic skomplikowanego. Wszystko macie w internecie. Ja też myślę, że moimi vlogami bardzo dużo podpowiedziałem, jak sobie zorganizować taki wyjazd. I na pewno jest też fajnie zobaczyć dwie strony Rosji, czyli tak jak ja zaczynałem na Syberii, że odwiedziłem wioski, odwiedziłem te troszkę biedniejsze miasta, czyli zobaczyłem ten taki poziom tych wsi, wiecie, jak ludzie żyją bardzo podstawowo. No i później poleciałem do Petersburga, poleciałem do Moskwy, no i tam zobaczyłem już zdecydowanie inną Rosję. Rosję tą, która jest bogata, przynajmniej tam, która wygląda tak bardzo bogato. Znaczy nie wygląda. Ona jest bogata, bo tam było widać ekskluzywne samochody, piękne budynki. Myślę, że spokojnie możesz sam to zorganizować. Czy Rosjanie naprawdę źle podchodzą do Polski i Polaków, czy dają temu wyraz? No, czy pewnie mi okazywali to? Nie, ani raz mi nikt nie okazywał tego, że źle do mnie podchodzi. Ani raz nie usłyszałem nic złego ze względu na to, że jestem Polakiem. Od razu zawsze, zresztą było widać, chodziłem w koszulkach, gdzie były zawsze polskie napisy. Na czapce był polski napis. Ludzie od razu wiedzieli, że jestem z Polski. Jeśli ktoś cokolwiek chciał zapytać albo coś, zresztą to od razu mówiłem, że nie mówię po rosyjsku. Wiecie, tam jakieś półsłówka to kojarzyłem, coś tam ewentualnie mogłem powiedzieć, ale to też nie było tak, że mogłem z kimś porozmawiać po rosyjsku, bo nawet nie było takiej opcji. Przed wyjazdem do Rosji miałem się troszkę pouczyć języka, no i jak zwykle. Ale na miejscu dość szybko załapałem, także komunikatywnie coś tam można było powiedzieć. Ale zawsze z góry mówiłem, że jestem Polakiem, że jestem turystą, że przyjechałem zobaczyć i nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktoś był wobec mnie niemiły. Jedna sytuacja była taka, jak byliśmy w Czeczenii, że taksówkarz zapytał, skąd jesteśmy. No i powiedziałem, że jesteśmy z Polski. On mówi, o, to Polacy z Rosjanami się nie lubią, no bo wiadomo, co się dzieje teraz. I mówił, że no, że my pomagamy Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. No ja mówię, no że tak, że jest jak jest, ale my jesteśmy turystami, my przyjechaliśmy pozwiedzać, przyjechaliśmy zobaczyć, jak ładnie jest na przykład w Dagestanie, jak ładnie jest w Czeczenii, jak ładnie jest w innych częściach Rosji.
i że to my przyjechaliśmy po prostu tu w turystycznych sprawach. No i on coś tam poopowiadał i na samym końcu powiedział, no, że szkoda, że nie zna angielskiego, bo on by nam fajnie pokazał tą Czeczenię, by nas zawiózł, żeby to pokazać, żebyśmy zobaczyli, jakie tam są ładne tereny. Także w tym też nic nie było złego, w tym, co on mu powiedział na początku, no bo wiecie, no, oni mają, tak jak powiedziałem wcześniej, oni mają swoją propagandę, my mamy swoją propagandę. I tak to wygląda. Czy w Rosji mogłem się dogadać po angielsku? No to tak, w dużych miastach, takich jak Petersburg, w takich jak Moskwa, w Groznym też, w Machaczkale też. Powiem tak, w tych miastach takich większych można było się dogadać, może nie z każdym, ale jeśli ktoś już nie mówił gdzieś po angielsku, to zaraz prosił kogoś innego, żeby ktoś ze mną porozmawiał. Także nie było w tym problemu, ale też w tych mniejszych miejscowościach albo na wsiach, no to już nie. No to już tam było bardzo ciężko, także tam musiałem sobie używać już translatora i tłumaczyć, ale też nie było z tym żadnego problemu. Jeśli po prostu nie potrafiłem się z kimś dogadać, włączałem sobie translator, tłumaczyłem, ktoś mi się nagrywał i tak rozmawialiśmy. Nie było problemu z nikim totalnie, żeby było coś takiego, że podchodzę i ja mówię po angielsku, ktoś mówi po rosyjsku, a tak nie mówisz, to nie gadam z tobą. Nie, takiego czegoś nie było. Raczej każdy próbował jakoś, wiecie, jakoś się ze mną dogadać. Także jeśli ktoś się boi, że nie mówi po rosyjsku, mówi tylko po angielsku, to zresztą myślę, że parę słówek po rosyjsku idzie bardzo szybko złapać, tak żeby coś tam komunikatywnie chociaż spróbować, zapytać lub cokolwiek takiego. Dużo słów jest naprawdę podobnych. Serio. Także myślę, że jak ktoś się obawia tego, że nie zna rosyjskiego i chciałby pojechać, to myślę, że nie będzie żadnego problemu z tym. I kiedy w końcu będzie książka, którą zapowiedziałem? Dobra, to sprawę książki to też by się przydało powiedzieć, bo może nie każdy widział w tamtym odcinku, co mówiłem. Niestety jedna współpraca troszkę mnie zatrzymała z wydaniem książki. Nie wiem, parę kontrowersyjnych chyba tematów tam było, ale myślę, że jeśli dobrze pójdzie, to w sierpniu zrobimy preorder, we wrześniu będzie wysyłka. Muszę dogadać się też z drukarnią jeszcze, czy będziecie mieli dla mnie zarezerwowane miejsce. Niestety musiałem odwołać i przełożyć to po wakacjach. Także to wszystko zależy od tego właśnie, czy drukarnia da rady. Jeśli tak, no to myślę, że będzie to właśnie koło września, a w sierpniu ten preorder, ale to się jeszcze wszystko okaże. No, chciałbym, żeby tak było, ponieważ książka jest gotowa, strona internetowa jest praktycznie gotowa. Wszystko było już praktycznie gotowe, tylko trzeba było po prostu zrobić ten preorder. Była okładka gotowa, cały skład, no po prostu wszystko. No ale wyszło jak wyszło. Także myślę, że tak. Tak jak mówię, tak powinno się stać. Ale to też nie mówię na 100%. Jak będzie na 100%, to wam powiem, że na 100%. Kolejne pytanko. Czy czułem się bezpiecznie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że jeśli byłoby takie zachowanie, że ludzie by jakoś krzywo na mnie patrzyli, źle do mnie podchodzili, nie chcieli ze mną rozmawiać, to może wtedy w tej mojej głowie coś by się zaczęło dziać, że coś może być nie tak. Ale ja też trochę robiłem na patencie. Na przykład jak gdzieś widziałem, że idzie wojsko, no to nawet nie patrzyłem na nich. Jak widziałem policję, to też starałem się tam nie chodzić, wiecie, żeby przypadkiem kogoś nie sprowokować do tego, żeby nie chcieli mnie, nie wiem, wylegitymować albo coś. Ale tak to nie, no bo ludzie byli naprawdę uprzejmi, uśmiechali się, odpowiadali mi na pytania, starali się pomóc. To było ok. Jeden dzień miałem tylko taki. Kurczę, nie pamiętam jakie to było miasto, chyba Nowosybirsk. Jak nagrywałem odcinek o tym, czy w Rosji jest bezpiecznie dla turysty. No i wiecie, no bo ja z tego, co miałem swoje doświadczenia, nawet co rozmawiałem z Michałem, wiecie, Michał Pater w ostatnim odcinku, jeśli ktoś nie oglądał, serdecznie zapraszam, bo to naprawdę fajna rozmowa. On był tam kilkanaście razy i on uważa, że dla turysty jest po prostu bezpiecznie, że nie ma się o co martwić. I ja też tak uważałem. I tak sobie stwierdziłem, wpiszę sobie informacje w internet,
co internet mówi na ten temat, czy jest bezpiecznie. I wpisałem też w ChatGPT. I było napisane, nie, że tam jest niebezpiecznie, że są zatrzymania youtuberów, że trzeba uważać, że mogę zostać wsadzony do więzienia i tak dalej. I wtedy w mojej głowie tak nagle tak, ale to miałem tylko jeden dzień. Bo jeszcze tam było tak, że tam prawie, ja tam nie widziałem w ogóle ludzi na ulicy, żeby ktoś chodził i nagrywał. Znaczy w mniejszych miastach. I kurczę mi się zaczęło wydawać, że naprawdę, że może coś będzie źle, jakiś przypał robi albo coś. No ale później na drugi dzień poleciałem do Sankt Petersburga i nagle zobaczyłem miliony ludzi po prostu, bardzo wielu turystów, ludzi z telefonami, nagrywają i tak dalej. I to wszystko mi puściło. Także no, tak to wyglądało. Ale nie, ogólnie czułem się bezpiecznie. Ogólnie myślę, że wszystko było ok. Nie miałem się czym stresować. Na pewno były kraje, w których zdecydowanie bardziej musiałem się stresować. I może gdzieś tam czułem, że może być niebezpiecznie, że jest źle. Tutaj nie, tutaj raczej tak nie miałem. Pytanie, które powtarza się wiele razy. Czy piłem wódkę z Rosjanami? No bo każdy sobie myśli, że to się przyjedzie, to się będzie piło od razu. Ale nie, ja w podróży w ogóle praktycznie staram się nie pić. Nie mówię, że nigdy się nie zdarzyło, no bo jak była okazja jakaś taką, na jakąś fajną imprezę, no to sobie poszedłem. Albo jak z Alą byłem, albo z Pawłem. To nie mówię, że nigdy mi się w podróży to nie zdarza, ale ogólnie do podróży podchodzę profesjonalnie, że wiecie, nie chcę dopuszczać do tego, że na drugi dzień moja głowa nie pracuje tak samo, bo ja od razu wtedy widzę, że mam problemy z nagrywaniem, nie chce mi się, jestem leniwy, także w podróży staram się nie imprezować. Wódki ani raz nie piłem w Rosji. Też myślałem, że w kolei transsyberyjskiej trochę będzie to inaczej, chociaż wiedziałem, że dużo się poprawiło, ale myślałem, że jednak będą tam te osoby w tych najtańszych wagonach, tam gdzie ja sobie wziąłem specjalnie nocleg, że myślałem, że tam jednak będzie coś, że będą siedzieć, sobie pili i tak dalej, ale nie, pełen luz, pełen spokój, nic takiego w ogóle nie było. Jak ktoś nie widział odcinka z kolei transsyberyjskiej, to zapraszam. Nic. Nawet zastanawiam się, czy miałem kiedykolwiek okazję gdzieś, żebym miał okazję się z kimś napić, ale chyba nie. Chyba nigdzie nie było takie miejsce, że nawet mi ktoś zaproponował albo coś. Nie, totalnie nie. Ale zresztą kolejna sprawa. Ja nie piję wódki. Ja nie cierpię. Fuj. Kiedyś jak byłem młody, niestety się zatrułem. Znaczy stety, nawet się w sumie z tego cieszę. Przez wiele, wiele lat nie dotykałem w ogóle alkoholu. Dopiero się whisky napiłem chyba jak miałem 24 lata albo 20, chyba tak, chyba jakoś koło tego, albo 25 nawet. I teraz jak już mam się coś napić, to po prostu whisky z kolą. Albo jakaś tequila, ale wódki nie tykam. Nie cierpię, mam taki stres, że po prostu nie dotykam i się cieszę z tego. Co mnie najbardziej zaskoczyło? Które z miast? Uważam, że Petersburg był ładniejszy. Moskwa oczywiście też była piękna, ale Moskwa jest ogromnym miastem, znaczy Petersburg też, ale nie dobra, powiedzmy tak. Petersburg zdecydowanie ładnie mi się podobał, bo to całe centrum, które jest ogromne, to po prostu możecie chodzić tam i z powrotem i wszędzie macie piękne budynki, piękne zabytki, te ładne cerkwie, no zdecydowanie Petersburg mi się bardziej podobał. Oczywiście, jeśli jedziecie do Rosji, to Moskwę trzeba zobaczyć ze względu na to, że wiecie, macie tam piękną, znaną cerkiew, macie Plac Czerwony, macie Krym. Na pewno warto odwiedzić i to miasto, i to, ale jeśli ktoś mnie zapytał, które jest dla mnie lepsze, no to mi się bardziej podobał Petersburg. I też nie chciałbym mówić tak, że ktoś na mnie wpłynął, ze względu na to, że każdy mi mówi, że Petersburg będzie najlepszy i pewnie, że tak do tego podchodzę, że jest to najlepszy, ale nie. Na spokojnie, jeśli by była Moskwa ładniejsza, to bym powiedział, że Moskwa była ładniejsza, ale mi się bardziej podobał Petersburg. I myślę, że jak ktoś jedzie typowo w celach turystycznych, no to Petersburg będzie lepszy. Jeśli ma wybór, to albo to. Ale jeśli nie musiałby wybierać, to warto zobaczyć obydwa. I warto zobaczyć jakąś wieś. Warto zobaczyć, jak ludzie tam trochę, wiecie, skromniej żyją. I warto też zobaczyć Syberię. Także dużo rzeczy można zobaczyć, które warto. I ludzie się jeszcze pytali, wiem, że w odcinku jednym mówiłem o tym, ale jak się najlepiej tam dostać? Jeśli ktoś by chciał pojechać, no to tak. Jeśli byście chcieli lecieć Warszawa,
Turcja, Petersburg, no to bilety trzeba liczyć od 2 do 3 tysięcy albo w górę. Jeśli pojedziecie sobie busem na granicę z Kaliningradem i z Kaliningradu polecicie, no to już zapłacicie 10 razy mniej za bilet lotniczy, ponieważ bilet Kaliningrad-Petersburg, samolot leci 2 godzinki, kosztował 250 zł, jak leciał mój brat. Na granicy nie zadali mu ani jednego pytania nawet, po prostu pieczątka, jedziesz, tyle. Ja jak przekraczałem granicę, no to oczywiście miałem dużo pytań, oni wiedzieli od razu, że jestem z Polski, że jedzie w tym wagonie i w tym Polak, bo jak słyszałem, że zaczęło się sprawdzanie bagażu, jak weszli celnicy do wagonu, no to wtedy było tak, że od razu było gdzie Poliak. No to ja wiedziałem, że od razu idą do mnie, ale spokojnie, wszystko było dobrze, nie byli mili. Pytali się, dlaczego akurat wjeżdżam tą granicą, a nie przez Kaliningrad, gdzie tam miałem załatwioną wizę, że lecę do Kaliningradu. No to powiedziałem, że mam jeszcze czas, że chciałbym sobie zobaczyć właśnie, jak wygląda Syberia, koleją transsyberyjską się przejechać, zobaczyć Moskwę, Petersburg i dopiero później do Kaliningradu. I tak koniec końców okazało się tak, że nie poleciałem tam, bo po prostu nie starczyło mi czasu. No, ale na granicy bardzo luźne pytania były, tylko czy mam przy sobie jakąś broń, czy wwożę coś niebezpiecznego, po co przyjechałem, czy byłem na Ukrainie. Oczywiście powiedziałem, że tak, że byłem 5 lat temu, jeszcze zanim się zaczęła wojna i gdzie byłem, po co. Bardzo luźne pytania. Myślę, że zdecydowanie gorsze pytania miałem, jak przekraczałem granicę z Białorusią. Tam jakoś bardziej. Tutaj też telefon mi tylko tak popatrzyli, zobaczyli, że są typowo podróżnicze zdjęcia. No, nie było źle. Na pewno najgorsze przesłanie, jakie miałem, to było w Izraelu. Tam było stresująco. No. Tutaj nie. Ile wydałeś na podróż po Rosji? Dopóki nie dołączył do mnie Paweł z Pawłem, no to wydawałem bardzo, bardzo mało. No przez pierwsze... Czekajcie, ile my byliśmy razem? Byliśmy tydzień, czy pierwszy tydzień byłem sam? No to przez pierwszy tydzień wydałem z 2000 zł może. Mniej więcej jakoś tak. No i plus ekstra to wiecie, jak tam jakieś bilety na pociąg, no bo to płaciłem nie płaciłem kartą. Ktoś mi zapłacił, a ja po prostu mu odesłałem pieniądze. O, tak powiem. Ale nie było, to bardzo tanio było. Syberia w ogóle była tania, wszystko tam, wiecie, do restauracji i tak dalej było tanio. Później wiadomo, troszkę inaczej, bo już nie spałem w hostelach, tylko braliśmy sobie hotele, chodziliśmy sobie do jakichś restauracji i zresztą byliśmy później w Petersburgu, Moskwie, te miasta wiadomo, że są droższe niż na przykład jakieś miasta na Syberii. To tam już trochę więcej, ale tak koniec końcem nie wiem, szczerze mówiąc, ile wydałem. Myślę, że przez te 16 dni, jakbym miał sam wydawać tylko na siebie, no to w $1000 bym się zmieścił. Myślę, że tak. I to tak i spokojnie, nie żałując sobie niczego. Myślę, że tyle by wystarczyło. Dlaczego promujesz Rosję? Ja już powiedziałem to kilka razy i powtórzę jeszcze raz. Ja nie promuję. Ja jestem podróżnikiem i jestem osobą, która mówi po prostu jak jest. Jeśli jadę gdzieś i jest ładnie, to nie będę mówił, że jest brzydko. A jeśli gdzieś jest brzydko, to mówię, że jest brzydko. Po prostu. Jeśli ktoś był wcześniej, jeździł po Rosji, widział jak jest, to dobrze wie, że jest ładnie. I nie będę opowiadał jakichś nie wiadomo jakich bajek i pierdół, że mi się nie podobało, że w ogóle żałuję, że przyjechałem i tak dalej. Nie, wcale nie żałuję, że przyjechałem. Tak, podobało mi się. I ktoś jeszcze zapytał, czy bym chciał zamieszkać kiedyś w Rosji? Nie, nie chciałbym. Bo zresztą nigdzie bym tam nie chciał w tych regionach zamieszkać. Ani w Rosji, ani w żadnym kraju Europy, ani gdziekolwiek, bo żyję w Tajlandii. Dla mnie Tajlandia jest najpiękniejszym krajem, najlepszym do mieszkania i tam się najlepiej czuję. I tak to wygląda po prostu. W Tajlandii odnalazłem swoje miejsce na ziemi. Wiele osób mi też, znaczy nie wiele osób mi mówi, tylko wiele osób słyszałem, jak opowiada, że jeszcze na przykład nie znalazło swojego miejsca na ziemi, że podróżują, bo cały czas go szukają, chcą mieć po prostu to coś, że poczują, że akurat w tym miejscu najlepiej się czują. I ja takie coś miałem w 2011 roku. Jak przyjechałem pierwszy raz do Tajlandii, jak tam wylądowałem, jak spróbowałem jedzenia, jak zobaczyłem serdeczność ludzi, uśmiech tajski i poczułem spokój.
I ja właśnie tam czuję spokój. Dla mnie to jest najlepsze. Dla mnie kraj, w którym ja czuję się spokojnie. Wiem, że wstaję rano z uśmiechem na ustach i jeśli się ma jakiś dochód, że nie trzeba próbować szukać pracy na miejscu, bo to jest bardzo ciężkie, to naprawdę spokojnie się żyje. Także nie chciałbym w Rosji tam mieszkać. Co szczególnie smakowało Ci w Rosji? Barszcz to jadłem prawie codziennie, no ale ten barszcz jest bardzo zbliżony do tego barszczu, który mamy w Polsce. Pierogi też bardzo często jadłem. Z takich wyjątkowych rzeczy, które pierwszy raz w Rosji zjadłem, to były pierogi z rybą. Tego wcześniej nigdy nie jadłem jeszcze. Nie jest to coś, co mi zasmakowało super ekstra, bo jednak pierogi lubię, wiecie, z ziemniakami i z serem, czyli ruskie. Lubię z mięsem, lubię z owocami. Takie lubię pierogi. A z rybą jednak, jak jadłem, to czułem ten zapach ryby. I coś mi nie pasowało w tym pierogu, ale to było wyjątkowe. Tak, tam kawior też jadłem. Kawior też jest bardzo popularny właśnie przy Bajkale. Nie było takiego wyjątkowego jedzenia, które tak, wiecie, super ekstra mi smakowało. No bo jedzenie rosyjskie jest bardzo zbliżone do jedzenia, które mamy po prostu w Polsce. O, tutaj jedna pani. Widać, że mocno ulega propagandzie. Dlaczego lajkujesz komentarze, gdzie niektórzy piszą, że tylko Ty pokazujesz prawdziwy obraz Rosji, pięknej i bogatej? Przecież doskonale wiesz, że to, co pokazujesz, to wierzchołek góry lodowej. Aha, czyli to, że jak byłem na wsi, na której była mocna wieś na środku Syberii, to pokazuje tylko piękną i bogatą Rosję. To jak pojechałem na inne wsie też pokazać, gdzie ludzie mieli, wiecie, domki z drewna, toalety na miejscu, to też jest wierzchołek góry. Ja nie wiem, czy ta pani myśli, że ludzie tam mieszkają w lepiankach dalej z ziemi? Nie wiem, chyba tak mi się wydaje. A że te miasta jak Petersburg, Moskwa, nie wiem, są wybudowane dla turystów, żeby im pokazać? Droga pani, to nie Korea Północna, żeby miasto, w którym byłem, było zbudowane pod turystów, tylko tam ludzie tak żyją i tak wygląda. Czy się pani podoba, czy nie. I wydaje mi się, że pani po prostu nie była i jej się tak wydaje tylko. No ale tak jest niestety. Zaskakiwało mnie właśnie czasem w niektórych komentarzach, że najwięcej do powiedzenia mają ludzie ci, którzy nie byli. Bo gdzieś widzieli w telewizji coś i oni już mają obraz tego, co widzieli w jakimś programie, obraz całego kraju. No to tak nie wygląda. Moim zdaniem najbardziej powinni na ten temat mówić ludzie, którzy byli, a ci, którzy byli i jak się już wypowiadali, no to wypowiadali się tak samo jak ja. Jaki mam plan na kolejny rok na podróże? Ja wiem, że to może być trochę zabawne, ale ja serio już mam plan na przyszły rok. W tym roku, teraz w kolejnych odcinkach, zobaczycie Uzbekistan, zobaczycie Azerbejdżan, zobaczycie Armenię, zobaczycie Gruzję, gdzie właśnie jesteśmy. Jestem po prostu tymi 3 krajami zachwycony. Jakie piękne tu są widoki. I no w Gruzji wczoraj byliśmy właśnie na Kaukazie. Wiecie, z jednej strony byliśmy w Czeczenii, a teraz widzieliśmy przed nami białe szczyty, które już były w Gruzji. A teraz byliśmy z drugiej strony, też widzieliśmy ten biały szczyt. I no świetnie, po prostu ja Kaukazem jestem zachwycony. Jeśli ktoś był, to wie, o czym mówię doskonale. No i jeśli ktoś nie był, widzieliście piękny odcinek z sorry, to nie była Czeczenia, w Dagestanie byliśmy w górach. W Czeczeniu nam się nie udało. Następnym razem myślę, że jak będę, to na pewno pojadę. No, ale w Dagestanie widzieliśmy z jednej strony, teraz widzimy z drugiej. I to było piękne. Dzisiaj w ogóle odbieram Ale z lotniska. Już się nie mogę doczekać. Dołączy do nas. Później będzie Hiszpania. Mam wakacje, także sobie jedziemy do Hiszpanii, do Polski i do Hiszpanii. Później będzie Islandia, będzie Grenlandia. Następnie wracamy się przepakować i ruszymy na 2,5 miesiąca do Stanów. Miały być 3, ale będą 2,5. Ja zostanę troszkę dłużej, ale wtedy polecę do jakiegoś kraju Ameryki Południowej, którego jeszcze nie widziałem. I do końca roku mam zamiar skończyć sobie właśnie Amerykę Północną, Amerykę Południową. W Azji zostaje mi tylko jeden kraj, Arabia Saudyjska na przyszły rok.
W Europie już będę miał zwiedzone wszystkie kraje. W Afryce wiadomo, mam jeszcze chyba 26 albo 28. To wiadomo, jeszcze troszkę mi zajmie. No i właśnie teraz zaczynamy plan na przyszły rok. Czyli tak, w przyszłym roku, początek sezonu, oczywiście jesteśmy w Tajlandii. Ogłosiliśmy już obozy, kiedy robimy. Będą tylko 3 obozy w całym sezonie. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, no to serdecznie zapraszamy. Na moim Instagramie albo na Nagmuay.com możecie zobaczyć, jakie wypadają daty. Mamy bardzo ograniczoną liczbę miejsc w tym roku, ze względu na to, że coraz bardziej popularne kierunki są tam właśnie, ludzi coraz więcej przyjeżdża do klubu i szybko po prostu te miejsca schodzą. Jeśli ktoś chce przyjechać, naprawdę zapisujcie się, bo kto pierwszy, ten lepszy. No oczywiście będziemy sezon, także jeśli ktoś będzie chciał przyjechać na wycieczki, będę też organizował na pewno jeden wyjazd z Polkami w podróży, taki jak robię zawsze raz w roku, tylko taki wakacyjny wyjazd. To też myślę, że jakoś za 2 tygodnie będzie ogłoszenie go. No i tak, na przełomie stycznia, lutego mam plan zdobyć jeden szczyt z Korony Ziemi. Już wszystko zaczynam organizować w tym kierunku. Także to jest mój plan na przyszły rok. Później, na pewno będą jakieś tam bliskie podróże, jak będziemy w sezonie w Tajlandii, ale później Oceania. Na Oceanii 10 krajów jeszcze do zobaczenia, a raczej 10 wysp, które są krajami. Także tam będziemy po prostu lecieć jedno po drugiej, bo tak tam się robi. Później plan jest, później będą wakacje, po wakacjach Afryka. Albo jeszcze będzie w międzyczasie Arabia Saudyjska, bo wtedy Azję bym sobie całkowicie zamknął. Ale później w Afryce to ja tam troszkę będę sam robił, a później z Alą Madagaskar, Seszele, Mauritius, Reunion i coś tam jeszcze. To będzie też taka trasa po wyspach afrykańskich. No i pod koniec roku to już nie wiem. Zobaczymy. Prawdopodobnie w grudniu rzucę do Tajlandii, bo dawno w grudniu nie byłem. Czas pokaże. Trzeba się zająć też trochę pracą na miejscu, agencją nieruchomości. Super idzie, naprawdę jestem zachwycony. Nowe projekty się będą pojawiać, te starsze też cały czas budzą zainteresowanie ludzi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, chce zainwestować w Tajlandii albo po prostu zamieszkać, dajcie znać na Twins Real Estate Phuket. No, tak mniej więcej jest plan. A jak wyjdzie, czas pokaże, bo zawsze to jest tak, że ja sobie planuję, a z tego i tak wszystko inaczej wychodzi. No ale tak jest. W podróży nigdy się nie da dokładnie zaplanować. A jeśli ktoś ma zaplanowaną dokładnie podróż, no to go podziwiam. Mi to się chyba nigdy nie udało wszystkiego tego, co zaplanuję zrobić, wszystkiego tego pokazać, albo czasem się zaplanuje coś, a wychodzi dużo więcej. I to jest też świetne. I tak jest podróżowanie. Dobra, tu jest jeszcze sprawa wizowa, bo ktoś się zapytał, nie wiem, czy to tłumaczyłem. No tak, ja miałem wizję humanitarną, sportową to trochę inaczej jest. Trochę miałem więcej załatwień, musiałem mieć zaproszenie od kogoś z klubu tutaj, ale to mniejsza z tym. Jeśli ktoś po prostu się wybiera na wakacje podróżnicze, tak na 2 tygodnie, to można bez problemu dostać wizę turystyczną online, e-wizę, dokładnie czeka się na nią 4 dni. Wystarczy, bo tam jest napisane, że niby trzeba mieć zaproszenie od kogoś, ale to nie całkiem tak działa. Wystarczy zrobić sobie rezerwację jakiegoś hotelu. Możecie zrobić rezerwację hotelu, który możecie odmówić później, jak już dostaniecie wizę, bez ponoszenia kosztów. Dostajecie taką wizę po 4 dniach i bez problemu możecie sobie na niej pojechać, na takiej turystycznej, zwykłej wizie. Nie ma żadnego problemu, że jesteście Polakami. To w ogóle to, że ktoś mówi, że to jest coś, może być jakiś problem przez to, że jesteście z Polski, to nieprawda. Ja tak samo jak byłem pod moją wizę, jak byłem w ambasadzie rosyjskiej w Polsce, wszystko z uśmiechem na ustach. Czy nie martwię się tym, że w moim paszporcie będzie teraz pieczątka z Rosji? Nie, akurat mi się kończy paszport, także będę go wymieniał na nowo. Ja średnio mój paszport wymieniam raz w roku, albo 1,5 roku to jest maks. W tym roku, czekajcie, w kwietniu aplikowałem, w kwietniu dostałem w tamtym roku, a teraz mamy lipiec, muszę mieć już nowy, bo zostały mi 3 strony puste. Także nie ma opcji nawet, że, pewnie nam jeszcze polecę na Grenlandię, Islandię,
No i później przed Stanami już na pewno muszę dostać nowy, bo po pierwsze, pieczątka z Rosji to jest jedno. Ale mam tam pieczątkę z Korei Północnej, mam tam pieczątkę... Czekajcie, zastanawiam się, jakie najbardziej przypałowe pieczątki tam mam. No Korea Północna chyba i Rosja to są najbardziej przypałowe, jakie tam mam. No ale mam też, wiecie, Libię, mam tam też Mauretanię. Czekajcie, w jakich krajach jeszcze byłem tamtego roku takich? Ten wcześniejszy, który miałem, no to był najbardziej przypałowy. Bo tam miałem Afganistan, Syria, Irak, Somalia. Co tam jeszcze takiego miałem? No taki mocno podróżniczy paszport był, taki mocno przypałowo-krajowy, żeby nie wjechać do Stanów. Na szczęście ze Stanami mam tak, ja mam wizę do Stanów. Dostałem ją 7 lat temu. Także wiecie, jak się ma wizę, to zdecydowanie jest łatwiej, bo jeśli bym nie miał wizy, a był w tych krajach, które są zakazane, są zakazanymi krajami w Stanach Zjednoczonych, no to od razu wam odrzucają EST, jeśli zaznaczycie, że byliście w jednym z nich. I w moim przypadku też jest trochę inaczej, bo jestem podróżnikiem, jestem blogerem podróżniczym, vlogerem. Nagrywam filmy na YouTube, to się mówi vloger. No to troszkę inaczej też do tego podchodzą, wiecie, ja już byłem w sumie w 170 krajach. No to jednak, jeśli się już było w tylu krajach, no to nie było opcji, żeby tamte ominąć. Zresztą, czekajcie, ile razy byłem w Stanach? Z 6 albo 7 razy już byłem w Stanach. No, ale dobrze mieć wizę, szczerze mówiąc. A zresztą i tak, jeśli byliście w jednym z tych krajów, wam odrzucą estet, i tak się musicie umówić po wizę do Stanów Zjednoczonych, musicie ją dostać. Wtedy się jedzie z 2 paszportami, bo w jednym paszporcie jest wiza, w aktualnym się pokazuje obydwa. Tak to wygląda. Ale tak się nie mogę doczekać już tej podróży po Stanach Zjednoczonych. To będzie taka mega przygoda. Na początku jeszcze jak lecimy do... czekajcie, do San Francisco lecimy. Tam jeszcze kampera nie będzie. W San Francisco jedziemy do Los Angeles. Tam odbieramy kampera. Jedziemy do Las Vegas. Oczywiście tam całą Nevadę chcemy przejechać, te fajne miejsca. Jedziemy na Burning Mana. Burning Man to jest festiwal, który trwa 7 dni na środku pustyni w Nevadzie. Ale to będzie niesamowite. Jedno z moich marzeń, które chciałem zrobić kiedyś. No i później po tym Burning Manie lecimy na drugą stronę, do Nowego Jorku. Tam odbieramy innego kampera i zaczynamy całą podróż przez Stany. Taki jest plan. I to będziemy wtedy akurat się tak fajnie przesuwać, że jeśli początek września zaczniemy podróż tam, to praktycznie powinno być wszędzie tak, że będzie fajna pogoda. Kurczę, taka podróż po Stanach kamperem to było moje marzenie. Jeszcze zanim byłem takim podróżnikiem, to zawsze gdzieś mi chodziło po głowie, żeby to zrobić. Wzdłuż Route 66, odbijać tam na różne stany. No i wreszcie się to stanie. Musiałem zmienić miejscówkę, bo tam mi łączyli muzykę. Pytanie kolejne. Czy obawiałem się czegoś? Czekajcie, jakieś dziwne krzesło. Czy obawiałem się czegoś przy wyjeździe z Rosji, czy na granicy? No to powiem tak, no miałem parę myśli, ale to ze względu na to, że to się wszystko podkładało w taką całość. Miałem wizę do Kaliningradu, nie pojechałem tam. Na różnych rosyjskich social mediach zaczęli puszczać mój film, że polski bloger przyjechał do Rosji, pokazuje jak wygląda Rosja i to naprawdę poszło na wielu portalach i na TikToku i na Instagramie. Mówię, kurde, trochę za głośno się robi o tym, że tam jestem. Później, no wiecie, filmy to raczej miałem wszystkie usunięte, zostawiłem sobie tylko jakieś tam rolki, które mam jeszcze na Instagrama, na TikToka, a tak to większość po prostu usunąłem, bo nie potrzebowałem ich na telefonie i nie chciałem, żeby ktośkolwiek mógł pomyśleć, że przyjechałem tam w innym celu niż turystyczny, no bo jednak jak się ma bardzo dużo filmów na telefonie, które pokazują różne budynki i tak dalej, no to nigdy nie wiedziałem, czy oni po prostu nie będą chcieli mnie wziąć za jakiegoś szpiega albo coś, no ale z drugiej strony ja mam tą podkładkę, ja mam to, że jestem tym jednak youtuberem, no, dość popularnym w Polsce, także to jest zawsze moje takie zabezpieczenie, jeśli ktokolwiek by pomyślał, że coś za dużo nagrałem. Ale przy odprawie paszportowej, jak ta pani ten mój paszport przeglądała tyle razy, że po prostu masakra, skanowała go chyba z 5 razy, nie wiem, może po prostu się nie chciał zeskanować, ja mam taki dość wytarty ten paszport, no bo jednak bardzo często go używam.
I ona go tak przegląda, skanuje, przegląda, zaraz patrzy do drugiego komputera, zaraz tu jej coś wyskoczyło, tu. Mówię, kurde, nie dość, że jestem spóźniony na samolot, bo zaraz odlatuję, bo czekałem w tej kolejce godzinę chyba, to jeszcze zaczynają się kłopoty. I stał za mną Paweł, znaczy drugi Paweł, i on mówi, kurde, ale ci przygląda, to też trochę przypało. Też sobie pomyślał, czy nie będziesz jakieś przypało z tego wszystkiego, ale nie, ale wszystko fajnie, wylecieliśmy, wszystko się uspokoiło i dzięki temu mogliście oglądać serię z Rosji. A myślę, że wam się spodobała. Myślę, że mogłem pokazać ją taką, jaką chciałem zobaczyć, jaką widziałem, jaką wielu z was się nie spodziewało przede wszystkim, bo bardzo dużo osób mi pisało, że są zaskoczeni, jak tam wygląda. Lubię zaskakiwać ludzi. No i siebie samego też. A dużo rzeczy mnie tam zaskoczyło. Pozytywnie oczywiście. Czy w Czeczenii i Dagestanie czułem się bezpiecznie? Ludzie tam byli naprawdę bardzo mili dla nas. Wiedzieli oczywiście, że nie jesteśmy stamtąd, no bo wyglądamy inaczej. Wielu z nich chyba w ogóle myślało, że jesteśmy Rosjanami. Ale tak, ludzie byli mili. Pana w ogóle na wycieczce, jak byliśmy w Dagestanie w górach, poznaliśmy, to mówił, że w Polsce też kiedyś był. W ogóle był jakiś tam mistrzem jakiegoś kung fu, na Mistrzostwach Świata wygrał. Także fajnie też się z nim gadało, że od razu zapytał, czy jesteśmy sportowcami. Ale tak, ludzie byli w restauracjach, byli mili, gdzieś nas spotykali, byli mili. Czuliśmy się spoko bardzo. Jak był jeszcze ten przejazd, tak jak wracaliśmy z Czeczenii do Dagestanu, to wiecie, no tam są takie blokady między nimi i tam zatrzymuje wojsko i tam sprawdza po kolei samochód, ale tu my też przejechaliśmy bez problemu. Nikt nawet nic nie zapytał. Nie, był pełen luz, serio. Oczywiście wiele osób mi pisało, że pokazuje, jak ładnie wygląda Grozny, a że jak on wyglądał jeszcze w 2008 czy 2009. No, ja doskonale o tym wszystkim wiem, wiecie, ludzie w komentarzach mnie nie zaskoczą niczym i próbując udawać, że ja nie wiem. Ja doskonale wiem, skąd były pieniądze na odbudowę tego Groznego, dlaczego ten Grozny tak wygląda, a nie inaczej. No, ja to wszystko wiem. Tylko pamiętajcie też o tym, że ja na filmach nie mogę wszystkiego powiedzieć to, co bym chciał powiedzieć, albo to, co by ludzie chcieli powiedzieć. Jest coś takiego jak poprawność polityczna YouTube'a. Jeśli ja w ogóle nie mogłem, w Czeczeniu jak byłem, oczywiście chciałbym opowiedzieć o 2 wojnach czeczeńskich, ale ja nie mogłem, bo od razu taki film jest blokowany. Ja nie jestem żadnym reporterem wojennym, ani kimś, kto nagrywa o takim czymś. Mój kanał jest podróżniczy, a nie do pokazywania takich faktów i jeśli ja bym takie coś mówił, od razu dostaję blokadę na filmie. Także wiele osób spodziewało się pewnie, że powiem tam nie wiadomo co, ale nie mogłem. Ale ja o tym wszystkim wiem. Nic mnie nie zaskoczyło i no było jak było. No, wiecie, na pewno ci ludzie się też cieszą z tego, jak to miasto wygląda, że jest spokój teraz wreszcie po tylu latach wojny. No ale z drugiej strony, no każdy też wie, jak tam wygląda. Także jest jak jest. Ja po prostu nie mogę wszystkiego mówić. Tego, co uważam, tego, co się dzieje. Tak jest. Czy czułem się śledzony w Rosji? Nie no, dlaczego? Nie czułem się śledzony. Śledzony to byłem w Izraelu. Tam nawet nie pomyślałem o tym, a powinienem od razu o tym pomyśleć, że tak może być. No i okazało się, że mnie śledzili. No, znaczy nie mówię tak, że ktoś mnie śledził, że ktoś za mną łaził i tak dalej, no bo tego nie widziałem i nie wiem, czy takiego coś się działo. Może się działo, może nie. Nie wiem, ludzie mi pisali w komentarzach, że oni mieli takie sytuacje. Ktoś mi pisał, że naprawdę ktoś za nimi tak totalnie chodził, że krok w krok po prostu ten sam hostel brali, te same restauracje i tak dalej, że cały czas widzieli tą samą osobę. Ja nie zwracałem na to uwagi i cieszę się, że nawet nie próbowałem na to zwracać uwagi, że nawet mi nie przyszło to do głowy, bo jeśli by mi przyszło to do głowy, to bym się stresował i to bardzo. A nie miałem takiego czegoś. No i tam też ludzie pisali o porównaniach, dlaczego jak byłem w Izraelu, to tak i tak mówiłem na nie, a jak pojechałem do Rosji, to już inne podejście i tak dalej. Pamiętajcie, że każdy ma swoje podejście do różnych tematów, każdy uważa coś swojego, a ja na świecie już widziałem bardzo dużo, w bardzo złych miejscach byłem,
takich, co było dużo złego się stało i się dzieje cały czas i moje podejście do wielu tematów zostaje po prostu sobie. Tyle by było na tyle. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne odcinki z tych podróży. Tak jak Wam mówiłem, szybki przejazd przez Uzbekistan, bo mieliśmy tam tylko przesiadkę. Azerbejdżan, Armenia, Gruzja i później mam wakacje. 2 tygodnie, a następnie będzie Islandia, Grenlandia i Stany Zjednoczone. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje kanału Podróże Wojownika, serdecznie zapraszam, bo czekają mnie bardzo fajne podróże, bardzo fajne odcinki i szkoda, żeby Was coś ominęło. Pozdrawiam, na razie. Jadę po moją Ale na lotnisko właśnie.